Siema. Czekajcie. Obudziliśmy się dzisiaj w takim miejscu. Daliśmy tu w nocy parking w jakichś górach. Zmierzamy do Andory. Mamy tam jeszcze 1,5 godziny. Półtora? No 1,5. Myśleliśmy, że godzina, okazało się, że 1,5. Ale zobaczyliśmy takie coś u nas na parkingu. Idziemy zobaczyć, co tam jest. No właśnie się nad tym zastanawiam. Zobaczymy, co tam jest i polecę zaraz. Ciekawe, gdzie to prowadzi w ogóle. O, chyba wiem, co tu jest. Tu jest pewnie jakiś szlak, co wąwóz idzie po prostu. A tu szlak wąwozem idzie po prostu. No, tam się daleko. No, idziemy. No to zaraz zobaczymy, jak to wygląda z góry. Właśnie przekroczyliśmy granicę z Hiszpanią, a dokładnie to jest tutaj. No i co? Zero kontroli. 7. państwo, zero kontroli. Jedziemy do Andory, mamy jeszcze godzinkę. Trzeba przyznać, że trasa naprawdę jest tutaj fajna. Bardzo ładne widoki dookoła. Co jakiś czas wjeżdżamy do jakiegoś małego miasteczka. Naprawdę zarobiście to wygląda. Teraz tunel. Mamy jeszcze 25 km do granicy z Andorą i później do stolicy kolejne 20 km chyba. Jakoś tak mniej więcej. Taka mała podpowiedź dla Was. Dziękuję za nią Wojtkowi. Zjemy co? Wysłał mi artykuł, do jakiego kraju można wwieźć CBD, do jakiego nie. I właśnie chowaliśmy w krzakach nasze butelki z CBD i CBD przed wjazdem do Andory, bo tam podobno za samo to, za samo lejek można dostać od 1500 do 2000 euro kary lub nawet do 2 lat więzienia. Ale to wiadomo, to chyba za litr, albo nie wiem ile. Wiadomo, że nie za buteleczkę. No ale ogólnie jakby złapali, to są kary, bo jest to tam nielegalne. Także pamiętajcie o tym. No, taka mała podpowiedź. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. O, samo się włączyło. No to tak, wjechaliśmy do Andory bez żadnej kontroli. Siedzieli tam w budkach, ale każdemu tylko machali, żeby jechać dalej. No Andora jest kolejnym malutkim krajem, który odwiedzam. Mimo tego, że ani nie są w Schengen, ani nie są w Unii Europejskiej, to przez granicę można przejechać z dowodem osobistym, nawet widzicie, nawet bez niczego, bez kontroli. Mają tutaj euro, a co więcej, to Wam jeszcze powiem, jak dojedziemy do stolicy, czyli do Andorra la Vella, jakoś tak, la Villa, nie wiem jak to się mówi. Właśnie w sumie nie sprawdziliśmy, w jakim języku się mówi w Andorze. Dopiero za chwilę sprawdzimy. My się zastanawiamy właśnie, czy bardziej francuski, czy hiszpański. Ale to zobaczymy. Mamy jeszcze 10 minut do parkingu w centrum, w stolicy dokładnie. No i później czekamy tam na Polaka i trochę pozwiedzamy, trochę jeszcze opowie coś na pewno, znaczy mam nadzieję, że będzie chciał opowiedzieć. No, później może jeszcze uda nam się pojechać gdzieś w góry, ale to musimy sprawdzić najpierw, jaką mamy tam odległość stąd, gdzie będziemy.
Dobry plan. Właśnie podjechaliśmy na stację, aż się zatrzymałem, żeby wam pokazać, ile tu kosztuje diesel za euro. Przed chwilą tankowaliśmy po euro 50, znaczy nie przed chwilą, dobra, z jakieś 100 km temu. No może nie tak, ale za euro 50, na trasie nawet po euro 70, a tutaj patrzcie ile taniej. Naprawdę na pełnym baku można już oszczędzić, także na wyjeździe musimy zatankować. I jeszcze tak w ogóle nie powiedziałem, że oczywiście też tutaj jest taki jakby raj podatkowy, nie taki jakby, jest rajem podatkowym Andorra. Także ludzie tutaj przyjeżdżają po prostu też na zakupy, nie ma tu cła, także tanio kupują alkohol, papierosy, ubrania i inne rzeczy. No i już na stacji paliw też to widać. Stolica głównie słynie podobno z centrów handlowych, ale to wam pokażę za chwilę. Dobra, idziemy dalej. Jest pewien problem, bo umówiliśmy się tutaj z Polakiem, który tutaj mieszka. Nie mamy internetu, nie ma jak się z nim skontaktować. Chciałem właśnie gdzieś usiąść, coś zjeść, może jakiś obiad. Mu napiszemy, tylko prawda jest taka też, że się umawialiśmy na 10, a jest 13. Piotrek, brawo ty. Miałeś wstać wcześniej. Przez Dawida, przez Dawida tak naprawdę. Tak. Nie było żadnego mojego udziału tym razem. Naprawdę, chłopak mi tak zamula podróż, że już nie mogę. Najpierw nie mógł wstać. No, nie mógł stać. Później zrobimy polatał. to, muszę popracować. No. Tu się zatrzymaj, kupa siku. Tak, jak filmik nie działa internet. Jak z małym dzieckiem. Jak z małym 2 godziny straciliśmy przez twoje filmiki. Okej, rozumiem, to jest w miarę ważne, bo byście nie mogli zobaczyć, ale jednak przez ciebie. Naprawdę, jak się pojawi hejt w komentarzach, to ja się nie zdziwię w ogóle. Ej, to jego wina! Chcę na mnie zrzucić winę za to, że tutaj się spóźniliśmy, ale to nie, to tym razem. Razem akurat to dźwigna, ale tym razem to była nie moja. A miał być taki fajny odcinek i znowu. No, znowu on. Nie. Ale miejmy nadzieję, że zaraz to naprawi i znajdzie tego gościa. Znajdzie internet. No gościa nie znajdziesz na pewno. Ale może internet znajdziemy. Jest, czeka na nas. Nie, Dawid mówi tak, udostępnię ci internet, fajnie, masz, udostępnię, no i nie działa. No. Fajnie udostępnił. Czemu nie działa? Bo jesteśmy w Andorze. Miło z twojej strony. To nie jest Unia. A twój czemu nie działa? Bo ja nie mam karty. Stąd. Ale masz z Francji. Dobra, chodźmy gdzieś coś zjemy obiad od razu i... Jakiś Starbucks? O, kawy bym się napił, Boże, w sumie, ale tam nie widzimy obiad. Nie, normalny obiad To jakiś. jest wszystko tak tanio, nie? Też kojarzę, że idziemy zobaczyć na zakupy. No popatrz, to jest Armani, tak ciekawe jakie są ceny, ale ja nie wiem jakie są normalne. To chodź, ja ci powiem. Dobra, idziemy zobaczyć. Jesteśmy teraz tak w ogóle na głównym deptaku chyba. To się wydaje. Kurde, jest przerąbane, bo nie mamy internetu. Nie ma jak się wszystkiego posprawdzać, ale tak jak patrzyłem po mapie, to tak. To jest główny deptak. Musimy pilnie jakoś znaleźć gdzieś internet, żeby się skontaktować z tym Polakiem, bo chciałem się naprawdę z nim spotkać, żeby coś tu nam ciekawego opowiedział. Fajnie napis zrobili. Tu jeszcze na górze coś jest. Jesteśmy już w komplecie. Przywitaj się. Ty daj się nie witaj. No, za chwilę opowiem wam coś ciekawego. Na początku kawka, ale nie mogę tu za dużo nagrywać, bo muzyka leci, także idziemy gdzieś. Tylko najgorsze jest to, że zaczęło padać, a po chmurach wygląda bardzo słabo. Był plan iść troszkę w góry, żeby coś więcej pokazać, jak to wygląda. Później mieliśmy jechać na taką kolejkę, żeby też jeszcze w górę gdzieś wyjechać wyżej, no i co z tego wyjdzie, to się okaże. A, jeźdź do Andory, mówili, będzie fajnie i w ogóle. O, fajnie. Fajnie tu pada i fajnie jest zimno. Ogólnie to zarobiście. Idziemy znaleźć jakąś miejscówkę, gdzie możemy się schować i sobie coś spokojnie nakręcić. Jest dłużej zwlekać z tym przyjazdem. Tak, Dawid, tak, musisz się dłużej zajmować rano sobą. Tak. Byliśmy umówieni na 10. Dokładnie. No, a nie na 4. O 10 tu nie padało na pewno. Przyszliśmy coś zjeść. Dawid miał przed chwilą lepszy serek, bo miał z włosem, ale teraz już bez sensu. No, ale dostałem Zamienił go. Bez sensu. Może tak miało być. No. A mamy po serniczku. Elegancko. Ania, pozdrowienia, Burata. Ania, Pozdrowienia od Buraty. pozdrowienia od serka. Dobra, musieliśmy rozmowę przenieść tutaj. Na zewnątrz pada, jest zimno, szaro, buro, trudno. Nie udało się z pogodą, dlatego trochę pogadamy. Mieszkasz tu już od ponad roku. Tak jest. Jakie widzisz tutaj plusy życia i minusy? Z plusów na pewno blisko do natury, bezpieczeństwo, mały kraj,
No i co jeszcze? Właśnie, tutaj żyje ile? Ogólnie 80 000 ludzi, tak? 80 000 ludzi, tak. Na powierzchni? Ile tu jest? 500? Niecałe 500 km², z czego większość i tak żyje w stolicy. Tutaj masz praktycznie połowę ludzi skupionych. No w sumie cały kraj to praktycznie góry tylko, co nie? Tak, Zgadza góry. się. No i tutaj stolica już jest na wysokości ponad 1000 metrów, tak? Ponad 1000 metrów. A najwyższy szczyt tutaj w Andorze? Wiesz może? Powiem ci, że Bo też patrzyłem coś blisko 3000. blisko chyba, 3000. Koma po drodze chyba się nazywa. No, tak też widziałem właśnie. Na punkt widokowy, który mieliśmy jechać, ma 2000. Jeszcze tam podjedziemy chyba zobaczyć, nie? Może się akurat uda. Może tam nie będzie padało. Może się da dojechać do góry. No, ale też się okaże za chwilę. Z minusów? Już minusów ceny wynajmu, to na bank teraz. Ceny wynajmu? Dobra, a powiedz mi, ile tu mniej więcej, jak ktoś by chciał przyjechać wynająć mieszkanie, ile tutaj trzeba zapłacić na przykład za wynajęcie mieszkania takie, bo wynajmują też tu ludzie tu na pokoje dla takich ten, czy raczej tu trzeba wziąć całe mieszkanie? Na pokoje też, tylko pokoje to już bardziej jest popularne w takich miejscowościach turystycznych. Tak jak tutaj w centrum, raczej całe mieszkania. Całe mieszkania, no. Ile mniej więcej kosztuje? Tak, nie musisz dokładnie mówić, ile ty płacisz, ale ile mniej więcej tu kosztuje wynajęcie mieszkania? Powiedzmy, że dwupokojowe mieszkanie minimum 1000 euro w stolicy. 1000 euro. W tym momencie. A wiesz mniej więcej, ile tu ludzie zarabiają, taka średnia? Średnia jest chyba 2000, około 2000. Minimalna jest 1000 euro. 1000 euro jest minimalna, a średnia 2000 euro. Dobra, a jak na przykład ktoś tutaj by chciał przyjechać, jakiś Polak przyjeżdża, może bez problemu dostać pracę, czy to nie jest takie proste tu dostać pracę? Wcześniej to musisz po prostu zaaplikować o pracę i znaleźć pracę przez albo agencję, albo bezpośrednio u kogoś, kto po prostu ma firmę tutaj w Andorze. No. Inaczej się nie da, ewentualnie możesz sam założyć firmę. Ale jeśli chodzi o pracę, no to tylko i wyłącznie przez kogoś, kto już tutaj ma firmę w Andorze. Czyli to nie jest wcale proste. No, jeśli chodzi o taką typową emigrację zarobkową, no to nie. No to nie, no. Ale w sumie, nie wiem, ja nigdy nie znałem nikogo, kto do Andory wyjechał. A ty? Nie. A chciałbyś? Tu w zimie bym mógł pomieszkać, jak akurat na snowboard. Jakby się dało pojeździć na desce. No i jedziemy na ten punkt widokowy. Mamy nadzieję, że nie będzie tam takiego błota jakiegoś, że uda się tam wjechać normalnie i wam coś pokazać. Może odpalę drona, jak się uda, o ile nie będzie padało. Fajnie to wygląda. Oczywiście nie chciałbym tak mieszkać, ale wygląda ładnie. Tutaj widać stolicę. Widoki coraz ładniejsze, a jedziemy tam na górę dokładnie. Tam wystaje taki podest i tam jedziemy. Kurde, jakby była pogoda, to by tu było pięknie. Znaczy i tak jest pięknie, ale by było jeszcze lepiej. A mówiłeś, że bezpieczeństwo, co znaczy, że bezpieczeństwo? No, bezpieczeństwo polega na tym, że jest tylko jedna droga wjazdowa, jedna droga wyjazdowa, więc... Zawsze cię złapią. Super bezpiecznie. No niebezpiecznie chyba. Super bezpiecznie, więc jak wjedziesz, to już nie wyjedziesz. Nie, no to spoko. A powiedz mi właśnie, bo ty tu w sumie przyjechałeś, to już to tak zaczęli tak wszystko zamykać, nie? Także na temat jakiegoś życia nocnego albo coś tutaj w Andorze, jeżeli istnieje coś takiego w ogóle, czy raczej ludzie jeżdżą gdzieś do Hiszpanii, Francji się bawić? No, najbliższe życie nocne to raczej Barcelona. Barcelona, nie? Tak, tak. Tutaj życie nocne, nie, coś jest, ale wiadomo, nie ma... Ale to nie ma bary jakiegoś, pewnie takie tak, bardziej, nie? typowe bary, typowe tapasy, także jeśli chodzi o Czyli... jakieś większe rozrywki, to właśnie Barcelona, Costa Brava. Dzisiaj w ogóle jest właśnie piątek, nie wiem kiedy to będzie publikowane, chyba będzie w poniedziałek. W poniedziałek chyba będzie. Także my dzisiaj właśnie jedziemy do Barcelony zobaczyć, jak wygląda życie nocne. Tylko ile będzie. Tam jest do pierwszej otwarte wszystko, tak? Podobno, no. No tak do pierwszej, no to jak przyjedziemy tam koło 12 pewnie, to będzie znowu fajnie. Dalej będzie fajnie. Cały dzień w Barcelonie. No właśnie, cały dzień. My tu mieliśmy już mieliśmy być w Barcelonie w sumie, no faktycznie. Nie udało się. Jesteśmy dalej w Andorze. Ale i tak jest spoko. Nadrobimy. Nie da rady. Poniedziałek, nie? Aha, no właśnie w poniedziałek będziemy. No tak, bo w sumie dzisiaj jak wrócimy do Barcelony, to no coś zobaczycie na pewno w tym odcinku jeszcze, bo mieliśmy tu więcej nakręcić, niestety się nie udało. Także na pewno tu jeszcze kawałek Barcelony będzie wrzucony. Tylko musimy znaleźć parking najpierw. A w sumie nie, no bo lotniska będzie później. No. Ale najpierw w stolicy, w centrum też, żeby gdzieś zaparkować. No tak. No, ciekawe, zobaczymy właśnie jak tam to życie nocne teraz zaczęło już wyglądać. W Hiszpanii podobno jest trochę luźniej pod tym względem. No najgorzej to było chyba w sumie gdzie? W Monako, o 9 zamknięte wszystko. No i we Francji, no. Ale I we Francji, no. Akurat się zmieniło jak wyjeżdżaliśmy, nie? Ostatni dzień. No, tak. No ale wcześniej mieli lipę. Pięknie to wygląda, naprawdę. Tylko nie wiem dlaczego pokazuje. Aha, dobra, już wiem. Dalej
nie trzeba wejść z buta. A nie, otwarte jest. Przyjechaliśmy, zimno się tu zrobiło tak, że nie wiem. Jesteśmy tutaj już chyba jakoś na 2000 metrów. Tak mi się wydaje. Zimno, co? No. Idziemy zobaczyć, czy dobrze dotarliśmy. Dokładnie się nazywa Roque del Quer Mirador. Jakby ktoś pytał. Ale chyba to ma być tutaj. Z daleka to widziałem, ale wydawało mi się, że to trochę za szybko. Ale może akurat. Sprawdziliśmy, teraz jesteśmy dokładnie na 1950 metrów. No i Dawid, odwróć się. Patrz, jaka ładna bluza. Dobra, tak naprawdę tu trzeba jakiś szlak przejść, żeby tam dojść do takiego punktu. Na końcu, on jest wysunięty 20 metrów i na końcu siedzi taki ludek. Najbardziej popularne miejsce tutaj w Andorze. Tylko nie wiemy, ile tam to trasa zajmuje. Ale i tak widoki są naprawdę mega. Jakby był śnieg, to już w ogóle by było. Co cię jeszcze miałem zapytać? Pan jest coś? Zapomniałem. Mówiłem ci oczywiście. Minusy były. Minusy były, plusy były. Plusy były. Dobra, to tyle. Czekaj, no coś jeszcze miało być, mi się wydaje. Co jeszcze pytałem wszystkich Polaków? O pracę. Ceny pyta. O, a ceny w sklepach ogólnie tak do życia, takie jedzenie i tak dalej, to jest drogo. Aha, a w ogóle mieszkałeś gdzieś wcześniej w innym kraju, czy na przykład z polskiego razu przyjechałeś tutaj? Nie, mieszkałem wcześniej chwilę w Niemczech, chwilę we Włoszech. No to jakbyś porównał ceny na przykład tutaj, co są, a we Włoszech i we Francji? Jest tu taniej zdecydowanie, przez to, że tu nie ma właśnie tego cła i tak dalej, czy nie? To zależy, jakie produkty też. Jeśli chodzi o warzywa, owoce, powiedzmy, że jest dosyć ok, a jeśli chodzi o jakieś artykuły chemiczne, czy nie wiem, meble na przykład, tego typu rzeczy, to jednak są droższe. No ale to wszystko w sumie musi być, no czy nie musi być, ale pewnie dużo rzeczy też tutaj importowanych, no przecież no mówmy się. Ogólnie sprawa wygląda tak, że VAT jest dużo niższy niż w innych krajach europejskich, bo VAT jest tylko 4,5% na większość właśnie produktów i sprawa wygląda tak, jeśli coś kupujesz za granicą, a przywozisz tutaj, to właśnie możesz na granicy różnicę tego podatku sobie odebrać. Także jeśli kupujesz coś w Hiszpanii 21% czy 20%, tu masz 4,5%, ty te 16% możesz sobie potem odliczyć od ceny. To też jest ciekawe. Nie mając firmy nawet? Jako prywatna osoba? Tak, tylko po prostu musisz pokazać paragon, to jest kupione w Hiszpanii i wtedy właśnie masz tą różnicę, którą potem odbierasz. Ciekawe, A w zimie, jak tutaj, kiedyś zaczyna zima na przykład? Powiedzmy, że sezon startuje w koniec listopada. To też zależy właśnie od śniegu, ale przeważnie... Kiedy stopniał? Dawno temu stopniał już? Bo ty nie masz w górach, to zawsze dłużej trzyma. Nic nie widać. W tym roku zawsze, przeważnie w okolicach świąt wielkanocnych właśnie kończą sezon, a w tym roku początek chyba kwietnia, ze względu na COVID. Między innymi skrócili właśnie sezon narciarski. A co, normalnie tu można było cały czas jeździć? Jak były te stoki wszędzie pozamykane? Chyba nie. Jeśli na początku było wszystko zamknięte, ale potem dla rezydentów było otwarte. Także w tym roku praktycznie prywatne stoki dla ludzi, którzy tu mieszkają. Dobra, to by było na tyle, bo już tam się ciągnie 6,5 minuty. Wiadomo, żeby nie zamulać, lecimy dalej. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, my idziemy dalej i do zobaczenia. Może kiedyś tu jeszcze przyjedziemy. Czas pokaże. No i teraz chwila prawdy, czy jesteśmy w dobrym miejscu. O, tak, jesteśmy. Ej, to jest tam na dół. No. Ale tu widok jest. Wow. Patrz, jaka chmura tam wisi. Pięknie. Paliliśmy tego bonga? Tam. Kurde, i szkoda, że to jest teraz takie brudne. Ale czekajcie, chodźcie dalej. Ale tu wygląda wszędzie. No ktoś jak ma lęk wysokości, to by miał słabo. Ej, co tak siedzisz? O, warto było. No widzę, dasz radę. Weź ode mnie tą osobę. Nie lubię owadów. Masz. Dobra, startujemy.
Fajnie było, ale no dobra, było średnio w sumie. Widoki były fajne. Jak dla mnie wystarczy już tego deszczu. Jedziemy do Barcelony. W Barcelonie już pogoda będzie fajna. Miejmy nadzieję. Jak będziecie kiedyś na Roca del Mirador. Cyk. Dobra, jedziemy. Jeszcze żeby sprostować jedną sprawę. Czekaj, nie będę przytrzęsie. Co do języka, w jakim się tutaj mówi, to mówi się tutaj po katalońsku. Wiadomo, po hiszpańsku i po francusku też się dogadajcie. Po angielsku też dawaliśmy radę w sumie. No ale urzędowy to jest kataloński. Także żeście wiedzieli. Patrzcie, jak fajnie chmury idą. No i wjechaliśmy w tą chmurę. Nie widać nic. Fajna taka pogoda w tej Andorze. Nieprzewidywalna. I tak już od pół godziny albo jeszcze więcej. W ogóle nie możemy ze stolicy wyjechać. Takie są korki. Mieliśmy właśnie przeszukanie na granicy. Szukali alkoholu, papierosów. No wiadomo, tu ludzie przyjeżdżają właśnie po alkohol, papierosy, bo jest tanio. I pewnie przemycają do Hiszpanii i sprzedają. Albo jeszcze gdzie indziej. Ale spoko. Zobaczyli tylko ten karton, który mieliśmy z San Marino. Zapytał się tylko to? Ja mówię tylko to. No to dobra, jedźcie. Znaczy weź się do środka, zapytał o pieniądze, czy mamy. Ale gdzie, jak my obydwoje spłukani, to nie da... Biedaki. Jakie pieniądze? Właśnie znaleźliśmy takiego sztosa, że masakra. Już odpalam drona i zaraz zobaczycie. Tak, jesteśmy w Barcelonie. Od 1,5 godziny jeździmy, szukamy miejsca, gdzie zaparkować. Nie znaleźliśmy i w sumie zrezygnowaliśmy. Jedziemy na camping, tam gdzie zostawiamy samochód na weekend. A po prostu tutaj coś pozwiedzamy w dzień i wieczorem, w poniedziałek, jak wrócimy z Ibizy. Jesteśmy na tak wielkim campingu, że nie wyobrażałem sobie, że to takie będzie. Jedziemy brać prysznic, zwiedzałem Barcelony, nic nie wyszło. Co? Koniec tego odcinka. Dzięki wielkie. Jak nie widzieliście poprzednich, zapraszam. A jutro Ibiza. Jutro i pojutrze odcinki z Ibizy. Także będzie na pewno wesoło. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się.